niemieckiej szkoły chodziłam, no to było bardzo ciężko, bo ponieważ te prawdziwe Niemcy to trochę nam dokuczały, bo to tak Polen, 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 no bo wiedzieli, że my Polen, nie? To ciągle no Polen i to. To było strasznie ciężko się nauczyć tego języka, ale że ja byłam zdolna, więc ja się nawet dobrze uczyłam i tego. No ale tylko skończyłam niemiecką, a podstawówki skończyłam tylko po wojnie 2 lata. No bo już potem miałam 14 lat, to się kończyła szkoła podstawowa, już następna tura, bo to we wojnę, to tak nas wyzbierali. Byli dzieci starsze, młodsze i tak wszystkich razem. No i tak ta wojna, tak przeżyłam tę wojnę po prostu w niemieckiej szkole i mieszkaliśmy tam. A bombardowanie najgorsze było nocami, jak te samoloty, jak to jęczało, jak to jechało te bombowce tak i wyją syreny. My do schrony musieliśmy uciekać. To w koszulach nocnych. Ja pamiętam, jak Messerschmitt nadjechał ten samolot i strzelał z maszynowego po ulicy. To leżały trupy, mama mnie ciągła, a ja po tych trupach tego, aby do schronu. To siedzieli mi raz 2 noce albo 2 dni i to głodno chłodno, do domu daleko, bo na koniec ulicy był taki budynek zrobiony, że podwójny fundament w środku jeszcze dostawili, żeby było to umocnione, to był schron. No i tak po tych schronach ciągle bombardowanie było straszne, bo w Kielcach był dworzec i były koszary w lesie, więc oni bombardowali całe miasto, żeby te koszary zniszczyć i ten dworzec. My mieszkaliśmy przy dworcu, to pół domu zostało zbombardowane, a nasza połowa tak dostała 3 pokoje. Ta ściana tak wyleciała, okna wyleciały, ale takie szkielety zostały, że potem domurowane trochę do tego i żeśmy mieszkali w tych Kielcach te wojny. No tyle. Na dole mieszkali Żydzi, małżeństwo, na parterze i oni nie mieli dzieci. Oni mnie strasznie uwielbiali. Jako dziewczynkę on był krawcem, szył Niemcom, szył, wszystko tam musiał. I potem ich zabrali do obozu, jak tego. To ja jako dziewczynka, żeby im jeść donosić, to nocą mama szykowała jedzenie i ja szłam przez całe miasto, to było do lasu, bo tam oni getto im zrobili i do getta. To musiałam się pod takimi tymi kolciastymi drutami przedobywać z takim jeszcze jednym chłopakiem i im dostarczali, bo te wieże były obstawione, to oświetlane, to musieli im tak wypróbować, kiedy te lampy i to. I ja nosiłam do jedzenia. Pewnego razu jak mnie zauważył, jak zaczął pruć, to koło mnie, ja leżałam w radlinie, jak to są te ziemniaki, leżałam cicho i obszczelał i zostawiłam te miejsce, bo te wiedzieli, gdzie zaś odebrać i tego. To było naprawdę przenikliwie, to strach było i potem mama mówi, trudno nie będziesz nosić, mówi, bo gdzie. I zaś uciekł Żyd taki z getta, skądś tam i przyszedł do nas. I mówi, że tu go ktoś nasłał. I myśmy w tym 3. pokoju go przez rok trzymali. Szafa była na drzwiach postawiona w 3. pokoju, a on tam był. Tam jedzenie mama mu dawała i on rok czasu przebywał. I tego. A w nocy przychodzili do nas z lasu partyzanci. My mieli radio od przedwojny. I oni Londyn słuchali. Pamiętam te dyn, tu mówi Londyn. A ja w sypialni spałam inny, ale ja byłam strasznie ciekawska. I oni przychodzili, partyzanci, i słuchali, co tam, nie wiem, o co im tam chodziło, no to sprawy takie wojenne, nie? To te partyzanci dość długo przychodzili, aż pewnego razu gdzieś na ulicy ich przychwycili i na rynku ich powiesili. Tam Piłsudski stał koło Domu Kultury w Kielcach, byłam, bo wszyscy musieli tam iść i patrzeć na to, to była córka była z tych partyzantów i mama mieszkała na dole, a oni mieszkała, ta córka z mężem w innym miejscu, w innej ulicy. Myśmy mieszkali na Wspólnej, a oni na Złotej, bo była Wspólna, Złota i Sienkiewicza, ta od dworca. I to ich rozszczelili wtedy. No. A jeżeli chodzi na przykład o jedzenie, jak wyglądała sytuacja z kupowaniem? Myśmy nie mieli tak źle, bo mama pracowała w tym szpitalu, nie? Kartki mieliśmy, ale mama ze szpitala przynosiła. To my nie narzekali, my jedzenia mieli, no ale to jedno drugiemu dawało. Ze wsi ludzie, to do chęci tam była taka młyn taki był tam. Kto miał, to trochę mąki zmylił, zboże to i tam piekli chleb.
to aż do Chęcin chodziliśmy. Ja nawet z bratem szłam do Chęcin pieszo po chleb, no ale nocą, żeby nie złapali, bo nocą wojsko ciągle chodziło, a musieli okna mieć pozasłaniane tak na czarno, czarnym papierem takim, bo chodzili jak na dole, to pukali ferdunklung, ferdunklung, to jest zaćmienie, zaćmienie, nie, i walili zaraz w drzwi i tego. Także jedzenie, no to tak, każdy się starał, żeby było, no ale skromnie, zupy, przeważnie zupy się gotowało, ze wsi tam kobieciny rano na tych tobołkach przynosiły to mleko w takich tym pokryjomu jedno drugie, ale coś za coś. Że myśmy byli bogate, to mieliśmy no bogate. Z tamtych stron trochę tego mama złota miała, to pościeli, to, a tu w tych stronach pileckich była bieda, to tak, a to pościel mama dała, a to obrączka, a to coś, to i chleb pieczony przynosili i jeszcze z tego szpitala przynosiła, więc myśmy nie najgorzej było z jedzeniem. Ale tak to każdy no starał się. Żydy tam gdzieś sadzili, było posadzone pola, co ich zabrali, to poślim Żydom wykopali ziemniaki i do piwnicy. To placki się piekło, no. Ale placki na gołym, bez tłuszczu, tylko na takim piecu. No tak się przeżyło tę wojnę. No i do dziś mam 84 lata i mam 5 dzieci, 13 wnuków i 9 prawnuków mam i tak. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy.